A we wszystkim w dzisiejszym odcinku akcja ziemniak, czyli kopanie ziemniaków. Krzysiek, ty jeszcze nie wykopałeś ziemniaków? Nie wykopałem ziemniaków, nie miałem czasu. A czym będę kopał, zapytacie się? Takim urządzeniem. Wiecie, że kiedyś ludzie kopali takim urządzeniem, czyli tak zwana, nie wiem, motyka. Zobaczcie sobie, widzicie jaki to już ząb czasu na niej się odbył. Nie wiem, to już motyka ma może z 50 lat. Dobra, pokażę wam jak wygląda ziemniak w pierwszej kolejności. O właśnie. Tak wygląda ziemniak. Ziemniaki. Okrągłe. Prawdopodobnie ziemniaki pochodzą z Francji. Kiedyś tam zostały przywiezione. Dobra, ale wygooglajcie sobie. No to co? Zaczynamy kopać. To może ja się odwrócę z tej strony. O, tak to wygląda. I tak to ludzie robili, wiecie, no. Kiedyś ludzie na przykład do kopania kartofli zaangażowana była cała rodzina. A teraz, jak to się mówi, jest brak rąk do pracy. I na przykład, nie wiem, mieli kiedyś dużo tych ziemniaków. Nie wiem, 20, 30 albo, wiecie, kiedyś w każdym gospodarstwie była jakaś krowa, świnie były. Przecież na przykład u nas w tym rejonie to ziemniaki były dawane świniom, no. Teraz się może tego nie stosuje, ale kiedyś tak było. Krzysiek, ty tak będziesz cały dzień kopał? Tak, będę cały dzień kopał. Ale coś wam jeszcze pokażę. Ale w latach chyba 50. weszła pewna technologia, którą wam pokażę. To co? Chodźcie ze mną. Wiecie, i w latach 50. weszło już nowe urządzenie do kopania ziemniaków. Było to urządzenie. Była to kopaczka wiatrakowa tak zwana. Czyli tak, to zastąpiło to. U mnie tak jak w muzeum rolniczym. Patrzcie, zobaczcie tutaj. Tu nawet jest tabliczka znamionowa. Fabryka sprzętu rolniczego Pionier. Kopaczka z roku 1969 roku. Czy tym będziemy kopać? Nie. Bo parę lat później weszedł pierwszy kombajn do kopania ziemniaków, którego ja go mam. Zapraszam. Takim kombajnem właśnie jest to urządzenie. Zakupiłem ze 3 albo 4 lata temu, już nie pamiętam, jak to się mówi, ząb czasu na niej się też odbił. Ja bym to nazwał pierwszym kombajnem. Dlaczego pierwszym kombajnem? Bo tutaj ludzie siedzą i nie zbierają z ziemi. Siedzą, a jak już ktoś siedzi, to znaczy, że już jest kombajn. Nie wiem, z którego roku to jest. Prawdopodobnie też chyba z lat 60. Musiałby ktoś po prostu pogrzebać. Ta nazwa, tutaj jest jakaś, nie wiem, czy kamerzysta to pokaże. Coś tu jest, jakiś to producent był. No nie wiem. Nie wiem, właśnie to nie mogę odczytać. Nazwa Sampio, coś na Sampio, coś tam, ale to można wygooglać. Dobra, na czym polega tutaj przekopanie? Po prostu ludzie siedzą z jednej i z drugiej strony i jest 3 taśmy. Taśma główna i 2 taśmy poboczne. No i oczywiście to jest przystosowane do, jak to się mówi, jest tak zwana workownica, czyli do worków. No, sypuje się do worków. Cały tutaj ten bęben, prawda? On tu obraca się i cały ten urobek z rządka narzuca na środkową taśmę. Ta taśma środkowa, ten cały urobek przechodząc przez taśmę środkową, to zobaczycie w akcji, to przerzuca te resztki ziemi razem z ziemniakami, a ludzie, którzy siedzą po 2 stronach, odbierają ziemniaki na lewo i na prawo. No ale to nie ma co więcej opowiadać, trzeba to zobaczyć w akcji. Powiem tak, jak na lata, no nie wiem, który to rok produkcji, może coś tam ktoś wygoogla to. To naprawdę urządzenie dość zaawansowane technologicznie, bo raz, nie trzeba zbierać, tylko po prostu ludzie siedzą na ławkach, zbierają, nie męczą się, tak? No nie wiem, no.
Ale jaki to producent jeszcze? Prawdopodobnie chyba jakiś po literach niemiecki? Albo austriacki. Nie wiem. Co to trzeba wygooglać? No dobra, jedziemy. W dzisiejszym odcinku będą zaangażowane 3 ciągniki. A do czego? Zobaczycie. Czyli co? Pierwszy ustawiamy ciągniki na pole? Zapytacie się, ile kopiemy? 4. Nie hektarów, 4 rządki mamy tylko. Dobra, chodźcie. Także dojechaliśmy na pole, chociaż mamy bardzo blisko. To co, przystajemy do kopania. Idziemy do kopaczki, a zobaczycie, jak to się wszystko kopie. No, chodźcie. W tej kopaczce czy kombajnie będę potrzebował worki, wiecie, nawet kupiłem nowe worki po złotówce. To zawsze miałem takie worki, no a nie będę wam pokazywał. Także tutaj zakłada się właśnie z jednej strony 2 worki. I z drugiej strony 2 worki. Też ja tu jeden dołożyłem. Wiecie, ja już raz wspomniałem o tym kopaczce, o tym kombajnie. Miałem tu, jedyne co wadą jest, że jest stara. Miałem wymienić te właśnie gumy. No ale jak zwykle czas nie pozwolił mi na to, bo niektóre są popękane i powyginane. Powinny być, no dobra, może jakieś wykopiemy. Najgorzej się boję, że coś strzeli. Ze starości. Może nie strzeli. Może się nic nie zepsuje. Może wykopiemy kartofle. Zawsze zostanie mi motyka. Przystępujemy teraz do odblokowania maszyny. Nie? Teraz tak, jeszcze powiem, że pole, czyli ziemniaki przed kopaniem muszę bardzo dobrze oczyścić i w sumie okopcować. Czyli robię tak samo, jak się kopcuje ziemniaki po tym. Można tu zobaczyć, rządki muszą być czyste, żeby po prostu maszyna się nie zapychała. Zaczynamy!
teraz kopie ziemniaczki. No, w latach 60. tak chyba się w Niemczech kopali. Nie to co motyką albo inną kopaczką. Także uważam, że te kopaczki takie dwurzędowe, które trzeba jeszcze zbierać z ziemi, to nie mają do tego nawet... to się u nas odbywa. Troszkę mało było w tej sztuki, ale dojedziemy dookoła, zawrócimy i wysypujemy dalej. Kopiemy, kopiemy!
także dajemy. I tak, właśnie skończyliśmy kopać. Było bardzo miło, chociaż nie było się bez awarii. Rozszczepiła nam się taśma, bo to taśma zrobiona jest z takich elementów. Skróciliśmy ją, takich jak tu widać. Nie wiem, ja to wyciągnę jeden element zapasowy. Skróciliśmy takiego jeden element, bo nam się to rozszczepiło, ale później było ok. W sumie bardzo fajnie nam się kopało. A dlaczego? Bo kopaliście z nami. Wykopaliśmy w miarę ładne ziemniaczki. Może niektórzy mają więcej, ale jak to się mówi, na nasze potrzeby wystarczą. Sadzimy tylko dla siebie, jak to się mówi. Będzie co jeść. A teraz tak, co do kombajnu? Nie wiem, kopaczki, kombajnu, trudno mi powiedzieć. Co bym chciał zrobić na następną? Nie, co razem zrobimy, bo będziemy chcieli to nagrywać. Chciałem wymienić te gumy. Ja już mówiłem, że wymienię w tym roku. Dobra, wykopaliśmy jakoś tak. Oni są bardzo popękane, to nawet widać. I co bym chciał jeszcze zrobić bardzo fajnego? Żeby się nie męczyć z tymi workami, chciałbym tutaj zrobić taki kosz. Nie wiem, czy ja to skrócę, czy nie wiem, jak zrobię to rozwiązanie, trudno mi powiedzieć. Chciałbym to zrobić taki kosz, w którym by się tu zbierały te ziemniaki i hydraulicznie można byłoby ich wysypać na przyczepę. Także obserwujcie ten kanał, subskrybujcie
I w dzisiejszym odcinku to koniec. Na razie, cześć.